zaczynam kolejny dzień. Dzisiaj będzie przeprawa przez rzekę St. Clair i powrót na amerykańską ziemię. Około 150 km wyjdzie. Wczoraj trochę nadgoniłem dystans, więc dzisiaj trochę mniej. No i wreszcie udaje mi się opuścić ten narysowany od linijki kanadyjskie drogi Ontario. Co prawda jeszcze Ontario nie opuszczam, ale teraz będę się poruszał wzdłuż rzeki St. Clair. No i to już powinno być znacznie przyjemniejsze. Jeżeli się nie nocuje u Warm Showersów, no to niestety trzeba zadbać o śniadanie samemu. Znalazłem super miejscówkę na małym pomoście. No i zabieram się do jedzenia, żeby mieć siłę do dalszego pedałowania. No i moja kanadyjska przygoda się właśnie kończy. Przeprawa promowa zakończona. No i już jestem w stanie Michigan. Trzeci stan w mojej kolekcji po Nowej Jorku i Pensylwanii. Zmierzam w okolice Rochester, na północ od Detroit, gdzie mam nocleg, dzięki Alex. Większość drogi, która mi została, chyba będzie wzdłuż takich bardziej ruchliwych ulic, dróg, ale generalnie tutaj, gdzie jeżdżę do tej pory, shoulder, jak to mówią Amerykanie, czyli pobocze, jest dość szerokie i jedzie się bardzo bezpiecznie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych stanach, bo słyszałem, że nie wszędzie jest tak kolorowo. Obszar, przez który teraz przejeżdżam, jest jeszcze częścią delty rzeki St. Clair. I jako, że jest to teren bardzo taki bagnisty, jest to po prostu raj dla ptaków, co znaczy, że też dla ornitologów, którzy te ptaki oglądają. I co się dowiedziałem od swoich gospodarzy przedwczoraj, w czasie wędrówek ptaków na północ i południe wszystkie pola kempingowe tutaj w najlepszych punktach są bardzo oblegane przez właśnie ornitologów. Gdzie ta nawigacja mnie pcha? Zaraz zobaczymy. Przed chwilą właśnie Kamut stwierdził, że najlepszą drogą będzie przejazd przez amerykańską bazę wojskową. Panowie na bramkach mieli trochę inne zdanie, dlatego musiałem się trochę cofnąć, no i jechać inną drogą. Na szczęście panowie byli mili i doradzili, którędy mogę pojechać. Przedzierałem przez tą miejską dżunglę metropolii Detroit, no i się przedarłem. Do samego Detroit wjeżdżał nie będę, tylko od razu już jutro ruszam dalej na zachód w kierunku Chicago. Dzień 11. Wyjechałem z Clawson i powiem wam, że jestem bardzo miło zaskoczony, bo jadę sobie przez przedmieścia, ale
bardzo przyjemnie się tutaj porusza. Nie ma świateł, po prostu skrzyżowanie ze znakami stopu, które oczywiście ignoruję. No a dzisiaj jadę do miejscowości Chelsea, na zachód od Detroit. No bo oczywiście cały czas poruszam się na zachód. Do pokonania jakieś 100 km, więc dzisiaj trochę taki luźniejszy dzień, można powiedzieć. Jadę teraz przez bardzo ładne tereny, bardzo dużo jezior, takie malutkie górki, krótkie zjazdy. No i dojechałem do Chelsea, bardzo urokliwego małego miasteczka. Bardzo przyjemny dzisiaj dzień, różnorodny, może bez fajerwerków, ale tu trochę górek, tam jakieś jeziorka, traile, lasy, ogólnie bardzo przyjemnie. Dzień 12. Wyjechałem już z Chelsea, gdzie miałem nocleg dzisiejszego dnia. No i kieruję się dalej na zachód w kierunku miejscowości Marshall, gdzie dzisiaj mam nocleg. 100 km około. Powinno być podobnie do tego, co było wczoraj, czyli trochę traila, trochę drogi, jakieś jeziorka. No i zobaczymy, co przyniesie dzień. Jadąc tej drogą natknąłem się na taką miejscówkę z furami. Na szybach są jakieś ceny i jakieś opisy, ale wszystko jest tu pozamykane, więc nie wiem, czy te samochody są na sprzedaż, czy to po prostu taka atrapo wystawka. Wygląda to naprawdę klimatycznie. Waking up this morning, waking up before it's getting 9. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Dojechałem już praktycznie na miejsca. Ostatnie kilometry no to już były takie rzeczywiście tereny bardzo rolnicze, no i chyba te tereny rolnicze zostaną ze mną na pewien czas. Na szczęście z przerywnikiem na Chicago. No i cóż, widzimy się jutro. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale pole jest po prostu pełne świetlików.
Słońce jest za mną, jeszcze dość nisko, można powiedzieć. A to oznacza, że mamy ranek. Mamy ranek dnia 13 już. Jutro stuknie 2 tygodnie jazdy. Dzisiaj opuszczę stan Michigan. Wjadę do stanu Indiana. O stanie Indiana póki co słyszałem tylko tyle, że mają bardzo wysokie ograniczenia prędkości. Znaczy dopuszczalna prędkość jest wysoka. Także na drogach zobaczymy, czy trzeba będzie uważać, czy nie trzeba będzie uważać. W każdym razie dzisiaj do pokonania trochę więcej, bo około 130 chyba kilometrów, może wyjdzie 140. Ale dzień długi, zacząłem wcześniej, bo koło 7 rano. No i będę sobie tak powoli jechał dzisiaj. Zobaczymy, czy coś ciekawego po drodze będzie. Na to się za bardzo nie nastawiam. No ale może ten dzień nas jakoś zaskoczy. Dzisiaj zamiast traila dostałem gravel. Z jakichś 130 km dzisiaj już za mną, więc stwierdziłem, że sobie zrobię przerwę. Znalazłem super miejsce pomiędzy jeziorami. No i przystanąłem sobie, pokażę wam, co dostałem od swoich dzisiejszych hostów na drugie śniadanie. Jako że tereny, na których oni mieszkają, są bardzo takie rolnicze, no to mieli dużo truskawek, z których robili różne rzeczy, między innymi takie zapiekane granola może z truskawkami. Dostałem jeszcze gratis pojemnik, który mam nadzieję posłuży mi do magazynowania rzeczy podczas dalszej części podróży. No i dostałem jeszcze trochę truskawek, trochę już zjadłem, a te zjem teraz. Hello. Have you been in Poland? No. You should. It's a lovely country. I'll see you soon. Yes. I'm still Lord Welsh. W Three Rivers trafiłem do małej kawiarni LA Coffee. Ludzie tutaj są przemili, ci starsi państwo, których przed chwilą widzieliście, niesamowicie mnie podbudowali, poopowiadali trochę o Stanach. Ogólnie bardzo przyjemna atmosfera, z kilkoma osobami sobie porozmawiałem, bardzo miło, polecam, jak będziecie in Three Rivers, LA Coffee. Wyjeżdżam powoli z Three Rivers, bogatszy nie tylko o znajomości z kawiarni, ale również o kanapkę, którą przygotowali dla mnie na dalszą drogę.
Jadąc sobie drogą trafiłem na taki farmers market z cydrem i stwierdziłem, że spróbuję sobie. No zaraz będziemy smakowali, jak ten lokalny cydr tutaj smakuje. Zacząłem kosztować cydru, no i okazało się, że jest dość taki kwaskowaty, dużo bardziej kwaśny niż te cydry nasze europejskie, które jednak bardziej idą w słodkość. Tutaj tej słodkości nie ma dużo, ale bardzo jest smaczny. Jadę przez ten kampus, no i powiem wam, że jest naprawdę spory. Później sprawdzę, ile hektarów ma i tutaj wam gdzieś podam, ale no jest duży. No i dojeżdżam już prawie do swoich gospodarzy. Wyszło kilometrów sporo więcej niż miało być, bo okazało się, że mieszkają na bardzo głębokich przedmieściach. No i wyszło mi 167 dzisiaj. Indiana, dzień 14. Ruszyłem z South Bend, kieruję się w stronę Illinois. No i dzisiaj mam zamiar dojechać do miasteczka, miejscowości Hammond, tuż przed Chicago. No i bardzo się cieszę z tego powodu, bo jeszcze wczoraj myślałem, że będę musiał jechać już do samego Chicago, co by dało 195 km. No a tak, wydaje się, że dzisiaj koło 140. Także jak na cały dzień jazdy to powinno być całkiem ok. No i dzisiaj też pierwszy park narodowy, bo będę w Indiana Dunes National Park. Jest to chyba najmłodszy park narodowy w Stanach. No i zobaczymy, co ma do zaoferowania. Little too much love and comfort, hanging with my friends, all playing games. We all started out a full house, ended up just me and good old James. I could swore that I was winning, kinda had a feeling. Last thing I remember, I was drinking till the moonshine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. May not know just where I'm at, no idea when I'll get back. There's so much you just can't explain. No, I'm not one to lose control, but I don't really care at all how it ends or where it begins. And I'll do it again. No i Indian Dunes National Park zwiedzony. Obszedłem jednego traila, więcej tych traili jest w parku stanowym, ale już nie będę tam jechał, bo bym musiał jeszcze wjeżdżać na jakąś dziwną autostradę. W każdym razie, czy park Indiana Dunes zrobił na mnie duże wrażenie? Chyba Słowiński Park Narodowy, nasz polski, jest mimo wszystko ładniejszy.
dotarłem do swojego miejsca docelowego dzisiejszego. Jestem na przedmieściach Chicago w miejscowości Hammond, ale jeszcze na granicy stanu Indiana, co ciekawe. Stan Illinois zaczyna się tutaj za następną ulicą, także jutro od razu wjeżdżam do Illinois, no i w Chicago zostanę kilka dni. Wjazd do aglomeracji Chicago, no tragedia. Widzieliście przez jakie okolice jechałem. Nawet Detroit nie było tak przytłaczające jak tutaj. Brud po prostu niesamowity miejscami. No i mega zaniedbana okolica. Nawigacja kierowała mnie przez takie małe osiedlowe uliczki, ale stwierdziłem, że jednak wolę się trzymać głównej ulicy, bo tam się czuję dużo bezpieczniej. Jako że mojego hosta nie ma dzisiaj na chacie, no to trzeba było o kolację i śniadanie zadbać samemu. Poszedłem do sklepu, no i ku mojemu zdziwieniu był sklep z rzeczami na wagę. Nie zdarza się to często w Stanach. Jesteśmy w Chicago, więc nie mogło też zabraknąć szynki Krakus. Zaraz się biorę za połaszowanie tego. Dzień był długi, więc apetyt dopisuje. Dzień 15 już. Dzisiaj mam taki dzień dojazdowy. No i do Chicago, a w zasadzie do miejsca mojego zakwaterowania na kilka najbliższych dni zostaje mi jakieś 70 km. To może być trochę dziwne, że jestem już prawie przy Chicago, a jeszcze 70 km mam. Ale no powiem wam, że dopiero jak się planuje trasę, to dopiero widać jakiej skali to są miasta. Jest sobota rano i Chicago robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie na razie. Jadę sobie ścieżkami wzdłuż jeziora Michigan. No i to ilu ludzi na rowerach, ćwiczących w parkach i w ogóle robiących coś aktywnego widzę, to po prostu jest zachwycające. No i czuję się rzeczywiście jak w Europie, bo do tej pory tych rowerów to widziałem jak na lekarstwo, no z wyjątkiem Buffalo, więc to jest naprawdę miła odmiana.
i dojechałem do Chicago, do swojej bazy na kilka następnych dni. Jutro niedziela, więc pójdziemy może trochę pozwiedzać polskiej dzielnicy. No a na kolejne dni mam trochę jeszcze zaplanowanych spraw, więc będę je załatwiał sukcesywnie. No i mam nadzieję ruszyć z powrotem w trasę koło środy. Byłem właśnie na mszy w kościele świętego Hiacynta w Chicago, na Jackowie, największym tutaj kościele polskim. No i powiem wam, że no w zasadzie mają tutaj wszystko, bo mają kopię ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, mają pomnik papieża, jest popiersie Wyszyńskiego, więc w zasadzie wszystko to, co mogłoby być w polskim kościele, tutaj jest. We vlogu jeszcze nie było kącika sakralnego, więc mam nadzieję, że to was zaspokoi. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie kościoła. Na suficie jest taki bardzo duży fresk, gdzie jest papież, tak? Jest papież, wszyscy święci, kardynał Glemp, no i też proboszcz postanowił jako fundator, no ludzie byli fundatorami, ale jako inicjator postanowił się tam uwiecznić. Mama did it. Can you show me? No i jako, że jest niedziela, no to też i koniec dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Antkowi, który jest za mną, na pewno się podobał, bo widział, jak już go montuję. No i zapraszam was na kolejny odcinek, który już za tydzień. Do zobaczenia.